kierowniku problem. Moi drodzy, jak widzicie coś takiego, że macie w języku lokalnym, w języku rosyjskim, to trzeba uciekać. To oznacza, że przyjeżdża tutaj tak dużo Rosjan, ale gęstwina, co? Witam Państwa w odcinku numer 9 z serii Sri Lanka z jak to daleko. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem w odcinku 8, w odcinku 9 pokazuję Wam, jaką udało nam się złapać kwaterkę na Sri Lance. Uwaga, ja Wam pokazuję na wstępie, a Wy oceniajcie w swojej głowie, ile taki lokal może kosztować za dobę. Dobra? A tymczasem zostawcie łapkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Dzisiaj odcinek, moi drodzy, będzie bez Hani najprawdopodobniej, ponieważ Hania wypłynęła w ocean, żeby nurkować. Więc pozostałem sam i tego czasu nie marnuję. Więc, moi drodzy, łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej, a ja Wam pokazuję, jak wygląda nasz nocleg na najbliższe 2 dni. Okolica sąsiedzka taka, na górze siłownia, klima oczywiście, pokój numer 4. Idziemy dalej. Moi drodzy, to jest salon, 4 krzesełka, wiatrak. Tutaj mamy stół, telewizor. Telewizora nigdy z reguły nie oglądamy, bo w sumie nie ma czego. Tutaj jest jedno łóżko, voila, z wiatrakiem. Jakieś obrazy, nic nie wnoszące. Klimatyzacja, pyk, plecaki, kuchnia. Tutaj, moi drodzy, robię właśnie sobie makaron, bo już nie dam rady jeść tego ostrego. Czy mówisz im, czy nie mówisz, to i tak zawsze jest trochę pikantne, więc kupiłem wczoraj makaron, chyba jakiś włoski, jakieś sosy, pomidory. Na takiej kuchence to robię. Czekajcie, zobaczcie, czy się gotuje. Gotuje się. Czekajcie, wrzucę makaron, ok? Chwila i będziemy kontynuować, a makaron będzie się robił w tym czasie. Nie mam niestety ani soli, ani oleju tutaj w kuchni, więc będziemy gotować na suchara, ale aluminium szybko się nagrzewa. Fest. Taka kuchnia. W sumie można powiedzieć śmiało, że to jest taki apartament. No, apartament. Tutaj wchodzimy do kolejnego pokoju. Tutaj się nie da wysiedzieć, ponieważ klimatyzacja nie działa, nie ma czynnika chłodzącego, więc tylko wieje powietrze, ale ładnie ogarnięte. Podsumowując, mamy takie 2 pokoje z 2 dużymi łóżkami, a to jest łazienka. Więc zapraszam do łazienki od razu. Łazienka bardzo fajna. Kolor niebieski, ciepła woda jest, 24 na dobę. No i tak wiecie, tak to mniej więcej wygląda. No dobra, ciekaw jestem, czy zgadliście, czy byliście blisko w ogóle ceny tego właśnie noclegu. Tutaj w Hikakaduwe, chyba tak się wymawia tą miejscowość, Hikakaduwa. Słuchajcie, taki lokum, internet, klima za dobę kosztuje 66 zł na 2 osoby. W sumie mogłyby być tutaj 4 osoby spokojnie, pod warunkiem, że dałyby radę wytrzymać i spać w takim upale w tamtej sypialni. 66 zł. Dajcie znać, co myślicie o tym, co Wam pokazałem. Siłownia i basen w cenie. Idziemy w miasto. Idziemy zwiedzać Hikakaduwę. Idę, zostawię kluczyk, żeby Hania mogła też wejść do hotelu, bo nie mamy drugiego, tylko mamy jeden. I będziemy ruszać. Zostawiłem u pana kluczyk. Powiem Wam, że to jest niesamowite, że ludzie robią biznes z turystami międzynarodowymi, a ani 5, ani 10 po angielsku. No wiecie, ja też nie jestem królem języków, ale jakbym robił biznes, no to one night more, czy jakieś takie rzeczy, to bym chyba raczej nauczył się, że jedną noc dłużej zostajemy. W tym hoteliku za 66 zł. Zobaczcie, jaki piękny taras. Jest też siłownia. Siłownia, powiem szczerze, hantelki. Nie jest źle, ty. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Wow. Jest sztanga, są obciążenia. Sztangę trochę, że tak powiem, korozja tutaj zjada. Ale nie ma tragedii. Moi drodzy, w pełni można zrobić cały trening. Wow. No to tutaj mnie zaskoczyli. Można wejść jeszcze do góry.
I tutaj jeszcze jest jakiś taras. Ale chyba under construction. Ciekawie zrobione, co? To dzisiaj wieczorkiem będzie trening robiony, żeby forma trochę wolniej spadała, bo niestety w podróżowaniu forma najgorzej spada. Ciało, niezależnie jakbyś był wytrenowany, po miesiącu już czuć różnicę, że ciało nie ma tej samej siły, kondycji, gibkości. Niestety. Taki jest koszt podróżowania. Między innymi jeden z kosztów, bo to nie jest jedyny. No i moi drodzy, powiem tak, wisienka na torcie. Ja wiem, że jest plaża, że jest ocean, ale w nocy, jak się już nie chce nigdzie wychodzić, o 22 zapakowałem kierowniczy sandał tutaj. I ja mogę zrozumieć ludzi, którzy jadą, lecą na koniec świata i wybierają hotel z basenem. To jest po prostu wygodne. Najzwyczajniej w świecie. Albo ja się robię już stary i też lubię wygody, a pewnie tak jest, no bo co tutaj ukrywać, no. Człowiek lubi wygody. Zwłaszcza w podróżowaniu takim przygodowym, gdzie tych wygód brakuje. Żuk zaparkowany. Ładnie stoi. Dobra, my idziemy. Idziemy na plażę. Do miasta. Zobaczymy, co tam słychać. Jak tam się żyje lokalnym. Wczoraj tutaj u pana kupowane były owoce. Zwłaszcza mango. Zobaczcie, jakie piękne mango. Tutaj dojrzałe, tutaj mniej dojrzałe. Mistrzostwo. Taki Lankijczyk, który kompletnie nie współpracuje z turystami. Mówię współpracuje, bo to jest korzyść obopólna. I taki człowiek, moi drodzy, zarabia między 200 a 300 dolców. Jak pracuje w sklepie, jak pracuje w jakimś hoteliku, jak pracuje gdzieś tam, wiecie, no w banku jako ochroniarz, no to ma te 200-300, nie? Na tutejsze warunki, jak masz chatę, nie musisz wynajmować, to jeszcze jest ok. To jest jeszcze do przeżycia. Pod warunkiem, że jesz w domu, a nie na ulicy. Bo na ulicy dla lokalnego przy takich zarobkach jest naprawdę ciężko. Powiem wam, że świadomość ogólnie przyrody w podróży jest niesamowita. Ja się cały czas uczę, moi drodzy. Te piękne kwiaty karbowane, takie można powiedzieć wiatraczki, zerwę jednego z przyczyn, że tak powiem, naukowych. Taki wiatraczek jak tutaj, proszę zobaczyć, to nie jest nic innego jak jaśmin karbowany chyba, jak dobrze pamiętam. Patrzcie, jaki wiatrak. W medycynie ajurwedyjskiej uważany właśnie za specyfik na uspokojenie między innymi. Też niektóre źródła piszą, że pomaga w leczeniu oczu, problemów z oczami. Ale niestety nie powiem wam nic więcej na ten temat, jakie dolegliwości, może jakieś, wiecie, zapalenia spojówek, takie bardziej delikatne sprawy niż coś bardziej poważnego. I trzeba bardzo uważać, ponieważ ta roślina jest ekstremalnie odporna na trudne warunki, czyli takie słońce jak na Sri Lance. I tutaj jak się zerwie, zobaczcie na to. Jak weźmiesz, podejdziesz i ułamiesz tutaj łodyżkę, o tak, ja tu poświęcę ten kawałek łodyżki, to z tej łodyżki idzie biały taki sok lateksowy. Słuchajcie, uważajcie na niego, ponieważ jest bardzo niebezpieczny dla skóry. No podrażnia skórę i może ewidentnie podrażnić też oko. Więc pamiętajcie, to co może być lekarstwem, też może być trucizną. Kwiaty jaśminu wysuszone i zmieszane z zieloną herbatą. O mój Boże, przecież to jest najlepsze połączenie świata, moi drodzy. Zielona herbata, świeżo wyprodukowana, obrobiona może tak, bo jej tu nie produkują, ją tu obrabiają odpowiednio ze Sri Lanki i jeszcze kwiaty jaśminu. No mistrzostwo, mistrzostwo. Oczywiście jaśmin można dodawać też do sałatek. Możecie kombinować z tymi kwiatami, co wam się żywnie podoba. Nie z liśćmi, nie z łodygami, a z kwiatami. Kwiaty tylko na plus wyjdą. Zobaczcie, możesz kupić od piły do drewna, po różne inne rzeczy, po banany, po butle gazowe. Ja kieruję się właśnie, moi drodzy, do samego centrum. To centrum jest naprawdę bardzo małe, że tak powiem, i tam się rozchodzi na dwie strony, na lewo i na prawo. I ta jedna droga i druga idzie właśnie wzdłuż plaży, to tam się udamy. Black pepper, czarny pieprz tutaj pan sprzedaje.
loda smali i sprzedaje pieprz. Nice, natural, thank you. Naturalny, mordo. Wszędzie na prawo i na lewo chleby. Taki francuski vibe. Zobaczcie, a tutaj jedzie ten pociąg. Hello. Białych dupek dużo. Tutaj jedzie ten pociąg właśnie do Colombo. O kurde, kozak. Dawaj, mordo. Pomalutku, żeby się bryka nie rozwaliła, widać nowa. Gdzie nie zajadę do krajów rozwijających się, czy to jest Azja, Afryka, Ameryka, wszyscy grają w te loteryjki. Hello, good morning. W loteryjki grają. Hello, brother. Tu pan buty naprawia. Przejdźmy, moi drodzy, przez dworzec. Jak będziecie tutaj, to koniecznie skorzystajcie z autobusu. Ja już te autobusy znam. Nie jeden raz na świecie to prawie tam ducha oddałem w takim autobusie. Teraz jadąc tuk-tukiem, no to moi drodzy, taka niezależność, więc nie trzeba kombinować z transportem, ale wam polecam, bo to jest za 4, 5, 6 zł naprawdę niesamowite przeżycie. A to jest centrum, tak jak wam mówiłem. Nic tutaj większego się nie dzieje. Kierowniku problem. Moi drodzy, jak widzicie coś takiego, że macie w języku lokalnym, w języku rosyjskim, to trzeba uciekać. To oznacza, że przyjeżdża tutaj tak dużo Rosjan, że lokalnie już piszą reklamy, wystawki różne w ich językach. Moi drodzy, to oznacza, że no niestety, czy chcecie, czy nie, macie tutaj bardzo dużo rosyjskich turystów. Dlaczego mówię, żeby uciekać z takich miejsc, że takie miejsca są newralgiczne? Z własnego doświadczenia wiem, Rosjanin Rosjaninowi nie równy. Ale kiedy zapytasz lokalnego człowieka, jak rozpoznaje Rosjan w mieście albo w kontakcie 1 na 1, no to mówią tak, Rosjanie mają taki poker face, bardzo są oschli jak kamienie. I coś w tym jest, moi drodzy. I dlaczego mówię, że z takich miejsc trzeba uciekać? Dlatego, że jak jest dużo Rosjan, którzy przyjeżdżają na wakacje, lubią sobie chlapnąć, kiedy chlapną sobie procentowy napój, to najzwyczajniej w świecie są bardzo roszczeniowi i bardzo tacy, wiecie, gotowi do walki. Burdy różne, właśnie burdy różne i tego ja bym się, moi drodzy, w podróży najbardziej trzymał z dala. Niestety jest to powtarzalne, jak się rozmawia z podróżnikami, którzy trafiają do takich miejscowości. Tylko potwierdzenie dostaniecie. No niestety, minus taki. Czy ja powinienem sobie na brodzie zrobić takie warkocze? Może tak, może nie. Dajcie znać w komentarzu. O, i wszędzie są takie właśnie smażone na głębokim oleju naleśniki z różnym wsadem. Różnie one smakują. Przeważnie są bardzo pikantne. Tutaj już mamy dużo białych twarzy. O, sklep z elektroniką. Tutaj się nie wyrzuca. Tu się naprawia jeszcze. Podkreślam słowo jeszcze, bo w Polsce, moi drodzy, czasem jest lepiej wyrzucić, kupić nowe niż naprawiać. Bo więcej człowiek czasu straci przy tym naprawianiu niż przy kupieniu nowego. Miejsca oznaczone z alkoholem, wine store. Z takimi miejscami, moi drodzy, trzeba ostrożnie i z daleka. Tak jak mówiłem na odcinkach z Indii. Jeśli coś ma się stać gdzieś, to właśnie przy takich sklepach. Zwłaszcza kiedy lokalni sobie robią, że tak powiem, balangę. Ja wam powiem jedno i będę to powtarzać na każdym odcinku, że alkohol degraduje głowę nieodwracalnie, generuje najwięcej niebezpiecznych sytuacji w podróży. O, kropka. Zobaczcie, jak tutaj sobie przyjedziecie, to koniecznie trzeba zrobić sobie taką hennę. Proszę. Zwłaszcza panie, żeby podobać się lokalnym panom. Śmieję się trochę, a dlatego, że co jakiś czas tutaj widać takie mieszane związki białych babeczek właśnie z lokalnymi tutaj. No nie ma co ukrywać. Biała babeczka w wieku 50 lat, która jest zniszczona życiem, że tak powiem, w związku z jakimś, załóżmy, Polakiem czy innym, przyjeżdża tutaj, słońce, spokój, łapie ten oddech, więc jest to na pewno bardzo, że tak powiem, korzystne w takich sytuacjach. Idziemy na plażę. Hikakaduwa. Przepraszam, panie drogi. Przed nami odsłania się, moi drodzy, Ocean Indyjski.
Zobaczcie, ile lokalnych. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie turyści, białe dupki. Białka też są i białka się bardzo mocno wyróżniają tutaj na tym tle. Proszę. O, przepraszam, tutaj na kogoś wdepnąłem prawie. Ale gęstwina, co? Cholera! Nie do policzenia, ty! Dawno nie widziałem tak publicznie wypełnionej plaży, moi szanowni państwo. Na plus! Moi drodzy, lata 70., lata 80. tutaj na Sri Lance to był rozkwit hipisowskich ruchów. Jak wiecie bądź nie, oglądając odcinki, opowiadałem wam już kiedyś o tym, o tak zwanych hipisowskich szlakach, które wiodły między innymi z Anglii, wiodły do Indii, do Pakistanu, przez Afganistan, Iran. Hipisi wędrowali, moi drodzy, zostawali w różnych miejscach na dłużej i tak też było właśnie na Sri Lance. Ale żeby dostać się na Sri Lankę, budżetowy hipis musiał najpierw, moi drodzy, dotrzeć do Indii, lądem, a później jakoś się przedostać na tą Sri Lankę. Czasem statkiem, czasem łodzią. No i tak tutaj zostawali i sobie upodobali właśnie tą zachodnio-południową część, gdzie jest bardzo dużo plaży. No zobaczcie, no tutaj jest życie. Tak można żyć. Żeby nie być gołosłownym, to chyba jedne z piękniejszych i bardziej dostępnych plaży, mówię dostępnych, bo to, że one są takie publiczne i otwarte, nie jest takie oczywiste. Są kraje, gdzie są plaże wydzielone tylko i wyłącznie dla hoteli i możesz skorzystać z tego skrawka plaży, pomimo że on jest każdego, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy... sandał zamoczony. Kiedy skorzystasz z noclegu w hotelu. Czyli patrząc... Ale fala morda, cały sandał zabrudzony. Czyli patrząc pod względem takiej przystępności i dostępności tego kraju dla przeciętnego obywatela z plecakiem, no to powiem szczerze, że jest naprawdę przyjemnie. O cholera, całe spodnie uwaliło. Co to jest za fala, mordo? Ja tam nie idę. Kurde, paszport. Dobra. Nic się nie stanie. Ceny za jedzenie, ceny za noclegi. Zresztą sami widzieliście, nie? Ludzie, empatia lokalnych do turysty, pomimo że tych turystów jest tutaj dużo, wciąż jest na poziomie, ludzie są po prostu mili. Pomimo że tych turystów jest tutaj bardzo dużo. Pojedźcie do takiej Tajlandii. Lokalni styrani życiem tak, że po 4 dniach już się odechciewa bycia tam. Moje odczucia. Hello brother. How are you? Very good. Ja tylko jeszcze bym chciał, moi drodzy, zaznaczyć na czystość na tej plaży. Tyle ludzi, ale jest naprawdę czysto, przyzwoicie. I elegancko, kulturka jest. Można snorkować, można nurkować, można sprzedawać wszystko, co chcecie. Jak macie, nie wiem, książki albo nagraliście jakąś piosenkę, przychodzicie tutaj i sprzedajecie na plaży. Bez zezwolenia. No chyba że lokalni się wkurzą, to was pogonią. Idziemy teraz na drugą część plaży w prawo, ponieważ, szanowni państwo, pójdziemy na żółwie. Jak mówiłem, że ludzie na świecie nie muszą być głodni, to tak jest. Ale okazja olbrzymia. Ucho słonia inaczej nazywane. Liść nie jest jadalny, ale bardzo, moi drodzy, pomocny, zwłaszcza przy dużych deszczach. Nie będę tutaj łamać, łamiesz go i masz parasolkę. Hipisi w latach 70. pewnie popierdzielali z taką parasolką jak ta. Ale co tutaj można zjeść? Kłącza, moi drodzy. Kłącza są oczywiście jadalne, więc śmiało można przyswoić sobie, jak nie ma co jeść. I jeśli widzisz taką roślinę, to znaczy, że jesteś w klimacie tropikalnym, moi drodzy. Taka roślina tylko i wyłącznie rośnie w tropikach. Ciepło, wilgotno. To jest właśnie to. Dobra, moi drodzy, podejdźmy, zobaczmy, co w takim mieście sprzedają na pamiątki. Bo sam jestem przeciekawy. Thank you. Hello, sir. Zobaczcie, słonie, tuk-tuki drewniane. No powiem wam, że od takiego słonia
Na szczęście. Piękny, beautiful. Wow, ale przepiękny. Zobaczcie, Budda. Ojejku, jakie piękne posągi. Wy kupujecie takie posągi, moi drodzy, na swoich podróżach? Przywozicie do domu takie wielkie? Zobaczcie, przecież to jest tak moja ręka. Wielkość. Przeróżne rzeczy. Bardzo dużo właśnie buddyzmu. Widać, że tutaj rodzinka jest właśnie tego wyznania. Korale z muszelek 2490. No 1000 to jest 12 zł. Czyli ceny, powiedziałbym, takie europejskie. Tutaj z takich sznureczków. Powiem tak, zawsze bawią mnie takie talerzyki. Czy ktoś z Was kupuje takie talerzyki? Jak kupujecie, to później wstawiacie to w domu? To stoi u Was? To było od Chińczyków wzięte. Wydłubany ten słonik w środku. 8000, 8 razy 12. Wow, prawie 100. Tuk-tuk drewniany, 50 zł. Jaka beka. Ciekawie to wygląda ogólnie. Te tuk-tuki naprawdę robią robotę. O, czerwony. Na pamiątkę. Co byśmy postawili na półce takiego tuk-tuka? Tutaj pan sam robi. Warsztat w drewnie. Nie powiedziałbym, że to może być drewno eukaliptusowe. Powącham. Taki warsztacik przy drodze. Ciekawe. To ja właśnie cenię, moi drodzy. Ja takich już durnostójek nie kupuję. Kiedyś kupowałem. Teraz nie kupuję, dlatego że one mają sens w momencie, kiedy jesteś tutaj. Później jak wracasz, to już ten taki vibe tego zakupu, tej chęci posiadania tej durnostójki, on już mija i siłą rzeczy, kiedy ją postawisz, to moi drodzy... Czekaj, skończyłem myśl, bo Polaka spotkałem. Nie skończyłem chyba. W momencie, kiedy wracasz do domu, już ten taki vibe, ale pociął podróży, on spada z tego miejsca. No i już ta durnostójka na półce nie jest taka ekscytująca, jak była wcześniej. Więc trzeba z tym uważać, żeby w konsumpcjonizm nie popaść, szanowni państwo. Spotkałem jednego Polaka, zbiliśmy pionę, pozdro. A teraz wchodzimy do restauranta, bo tutaj się umówiłem właśnie z Hanią, która była na nurkowaniu i zapytamy, hello guys, zapytamy Hanię, moi drodzy, jakie są wrażenia. Jest i ona, która zeszła, na ile metrów pani zeszła? Minus 20. 20? Tak. O kurde, to jest naprawdę Ale mam bardzo... licencję na minus 18. To wiesz, licencja na tuk-tuka też jest. Ale powiem wam, taki harmider był. Wariaty jadą wariaty. Hania, ile metrów udało się ją zaliczyć? Zeszłam na 20 metrów, chociaż licencję mam na 18, ale... Licencja nie jest ważna, ważne są chęci do potęgi 8. Czy zdarza się, że może zabraknąć na 18-20 metrach tlenu? Ja szczerze mówiąc, robiąc certyfikat, myślałam, że uczą nas tego tylko po to, no żeby wiedzieć w takich sytuacjach mega jakichś ekstremalnych i że to się nie zdarza. A podczas tego nurkowania dziewczynie się 2 razy zdarzyło, bo były 2 nurki i podczas pierwszego i drugiego nurka zabrakło jej tlenu. Czyli zabrakło, to nie znaczy, że w ogóle jakby zaczęła wdychać i już nie ma powietrza, tylko to znaczy, że miała 50 jednostek tlenu z 200, które mamy na początek. No i od razu wtedy przeszła na ustnik naszego instruktora. I tak 2 razy. Czy można powiedzieć, że się całowali? No nie, bo to był ustnik, którego on nie miał nigdy w ustach. No to nie. Jak ogólnie wrażenia? Ja niestety byłam w miejscu, które było przepiękne, pewnie na jakiejś topce świata i nie zrobiło to na mnie aż tak wielkiego wrażenia. Ale i dobrze oczywiście poćwiczyć nurkowanie, ale niestety oczekiwania są zawsze zbyt wysokie, no i później lepiej nie mieć oczekiwań po prostu. A gdzie jest stopka do nurkowania? Gdzie? Honduras, co jest przy Hondurasie na B? Mała miejscowość, koło Gwatemali. Belize. Belize. To są takie topki. W Egipcie też jest piękna rafa. Jak cenowo wyszło? $75 za 2 zejścia pod wodę. Ile trwało całe wyjście? Łącznie 5 godzin. Polecasz widzom, żeby tutaj zanurkowali? Ja myślę, że w ogóle
spróbować nurkowania. Trzeba. Jakby to jest takie doświadczenie. Jakby już latamy, chodzimy po lądzie wszędzie, do dżungli, na jakieś piaski, pustynie, to i pod tą wodę trzeba zejść. Trzeba zaznaczyć, że nie byłaś w dobrej formie fizycznej. Okres niewyspana, bo jechaliśmy bardzo, wiesz, przez kilka dni, ale dałaś radę. Oczywiście lekko się rozchorowałam przez klimę i myślałam, że będę miała problem z zejściem, bo tam trzeba tak przetykać nos, bo ciśnienie jest tam 3 razy większe niż na powierzchni. Więc trzeba sobie wyregulować wszystko, ale bez żadnego problemu przeszło. Wszystko naprawdę bez problemu. 5. Moi drodzy, ja w podróży mam wystarczająco emocji, więc jeszcze się nie decyduję na takie skrajne ruchy. Jeśli komuś miałoby zabraknąć tlenu, to na tym wyjeździe to by mi zabrakło tlenu. Moi drodzy, kto mi wytłumaczy fenomen? Do każdego dania podają co? Ketchup. Hania, dlaczego? No bo to jedzenie nie ma smaku, więc chociaż sobie ketchup można dodać. No jakiś sos by się przydał, co? No jest takie naprawdę bezpłciowe. Suche. A oni jak nie dodają chili dla nas, to już nie wiedzą, co mają zrobić. To chociaż ketchup postawił. Patrzcie, jaki restaurant zarąbisty. Tak można żyć, moi drodzy. Tutaj państwo na emeryturce piwko sobie popijają. Tak można też żyć. Zobaczcie, życie na emeryturze. Za niewielką emeryturę, przyjeżdżając tutaj na Sri Lankę, oczywiście mając tą odwagę, żeby tu przyjechać, można naprawdę żyć spoko. Można poznać lokalsa, są bardziej otwarci niż Polacy. Można stworzyć związek. Albo Afryka. Tampony OB odnalezione. Dziewczyny, jesteście uratowane na Sri Lance. A panowie, możecie kupić sobie jakieś różne rzeczy, które pomogą wam w sprawach damsko-męskich. Kiedy masz firmę tylko i wyłącznie ukierunkowaną na turystę rosyjskiego. Tak to wygląda. Takie miejsca ewidentnie są stworzone przez jakiegoś szefa z Rosji, który tutaj zdecydował osiąść i żyć. A to jest Turtle Beach w Hikakaduwe. Najbardziej chyba znana miejscówka z żółwiami w mieście i okolicy. Muszę trochę z ukrycia, bo nie wiem, czy pan by się... Widzicie tego pana z kokosami? Tam przy nim jest napisane po angielsku cena, uczciwa cena. No bo w takich miejscach cena, moi drodzy, nie zawsze jest uczciwa, jak wiecie. Czasem nawet jest 10 razy wyższa. A co się spodziewasz? Jak biały kolor skóry, to więcej zarabia. Bardziej efektywny. Nie? Tak. Białko na dolarach śpi. Z jakiegoś powodu jesteśmy na wakacjach. Właśnie. Ludzie wygonili wszystkie żółwie. Ja się pytam, gdzie są żółwie? Ja tu przyjechałem żółwia zobaczyć oceanicznego. Uwaga, uwaga! Ja się pytam, gdzie jest żółw? Gdzie jest? Się zagapiliście, co? Wariaty. Ale wielki. Nie Zobaczcie, kręć moi kamienia. drodzy. Najzwyczajniej w świecie ten żółw to już jest dorosły osobnik, ale wielki. Myślę, że ze 150 kg, taki może nawet 200 ważyć. Tutaj, zobaczcie, tam już sobie popłynął skubaniec. A u mnie całe spodnie, moi drodzy, mokre. Panowie tutaj sprzedają jedzonko dla żółwi. Ja tam pójdę, zaraz przyjdę. Patrzcie, jak Aniunia. Sorry. Wow. Słuchajcie, wchodzimy głębiej. Proszę się skupić na żółwiach, a nie jakieś tutaj szmery bajery. Moi drodzy, wiecie, że żółwie jak się wyklują, to są w stanie później po latach wrócić na tą samą plażę? Płeć żółwia uzależniona jest, szanowni państwo, od temperatury piasku, w której leży jajo. Jeśli temperatura piasku jest 31 i powyżej stopni, to wykluwa się samica. Jeśli 28 i poniżej, to wykluwa się samiec. Taki mamy klimat gadowy, moi drodzy, właśnie w temacie żółwi. I żółwie mogą żyć nawet z 90 do 100 lat. Mówię tutaj o oceanicznych. Te, które swoimi rozmiarami są w stanie zaskoczyć niejednego, moi drodzy, turystę. No i Andrzej się wpycha.
Morena denna, taka długa ryba z wielkimi zębiskami. Lokalny jakiś zobaczył i od razu mówi, żeby się cofnąć. Bo jak morena dziagnie, od razu zakażenie, szanowni państwo, i lipa, i po wakajkach. O, sobie coś tam pływa. Szanowni państwo, tym akcentem plażowym i żółwiowym, że tak powiem, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście przyjechać do Hikakadówy, odpocząć, jak wam się ogólnie te kadry podobały. No i rzecz jasna, moi drodzy, standardowy pakiet podróżniczy, czyli podanie odcinka dalej, komentarz, czyli ślad węglowy i nic innego jak, moi drodzy, kciuk autostopowy, czyli łapka pod filmem, tak żeby algorytm miał trochę pożywienia dla siebie i dla was, bo to też nie jest tak, że filmy wam się będą wyświetlały zawsze, jeśli nie będzie ten algorytm karmiony. Dobrze, moi drodzy, wszystkiego dobrego, a ja tymczasem będę korzystać z dobroci Oceanu Indyjskiego. Zostawiam mikrofon, kamerę i ruszam z Hanią na podbój wód oceanicznych. Wszystkiego dobrego, kłaniam się z Hikakadówy, a w następnym odcinku, moi drodzy, chyba już ostatnim ze Sri Lanki, tak przynajmniej mi się wydaje, będziemy ruszać na północ w kierunku lotniska, no bo czas się wydostać z lotniska. Dawajcie znać, moi drodzy, gdzie będzie kolejny sandał kierowniczy, w jakim kraju. Ciekaw jestem, czy zgadniecie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym, ostatnim na 90% odcinku ze Sri Lanki. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, czołem.